Witamy Was bardzo serdecznie u nas na kanale. Dzisiaj kolejna wspaniała nowość od Universal Audio. Knuckles Dual Rectifier Amplifier 92 rok, rewizja F. Jesteśmy w naszej nowej serii Custom Testuję i ponownie mamy zaszczyt testować to urządzenie szybciej i wypuszczać dla Was film w dniu premiery tego urządzenia na świecie. Dlatego bardzo dziękujemy firmie Audiostacja i w ogóle firmie Universal Audio za taką możliwość, bo naprawdę czujemy się fajnie uhonorowani. Jest to niesamowite urządzenie. Z tego, co sobie graliśmy, naprawdę świetne soundy, ciężko rockowo, metalowe wręcz. No w końcu kultowy wzmacniacz, który do tego został stworzony. Wrażenia mega pozytywne, a o historii oryginalnego wzmacniacza opowie tata. Tak, dzień dobry, bo tata opowie, bo tata pamięta. I miał! Tata pamięta, bo tata jest jak dinozaury, tylko tamte wyginęły, a tata nie. I teraz do rzeczy. Tak, to jest, ja też podkreślę to, co powiedział Mikołaj. Jesteśmy Miałeś. wdzięczni. Jesteśmy wdzięczni Audiostacji za zaufanie i to dużo dla nas znaczy. Teraz Miałeś tak. takiego. Oczywiście, że miałem. W innych cyklach wspomnieliśmy przy okazji pobytu u nas Grzegorza Skawińskiego, natomiast historia miała się tak, i teraz trochę prywaty, rok 92, firma Mesa Boogie ma przedstawiciela, w Polsce niestety nie, bo to jest, my dopiero wygrzebujemy się z głębokiej komuny, jesteśmy dopiero 3 lata po transformacji, czy jak zwał, tak zwał, nie wiem jak nam to wyszło, rozejrzyjmy się. Natomiast o czym mówię? Mówię, że w 1992 roku firma znana wcześniej jako Mesa Boogie i mająca naprawdę piękne wzmacniacze na koncie, na których grał i Santana, mówimy o całej serii Mark Boogie 1, 2, 3 aż do 5. Nagle lekko zmienia nazwę na Mesa Engineering i tworzy nowe wzmacniacze. I w tymże 1992 roku, ponieważ nie ma dystrybutora w Polsce, ale jest w Berlinie. I tak się fantastycznie złożyło, że to był przyjaciel Grześka Skawińskiego. Pierwsze 2 sztuki, Mesa Engineering Rectifier, wjeżdżają do Polski. Ja i Grzegorz jedziemy spoceni do Berlina Zachodniego, kupujemy 2 pierwsze sztuki Rectifiera, niemalże w ciemno. Ciężkie to, obite skórą, w środku ryflowana blacha jak z wozu strażackiego. Ale jak uderzyliśmy pierwsze dżin-dżin, to ja od razu nagrałem płytę Znamie z Irą na tym piecu, a Grzegorz z Skywalkera, który się potem przerodził w WN-a. To już jest ten moment. Takie było podniecenie tym wzmacniaczem. A skąd on się wziął? Randall Smith, twórca wzmacniacza Rectifier, był absolutnie pod wielkim wrażeniem innego producenta wzmacniaczy w tamtym okresie, w tych gorących latach 90. Jak już sobie powiedzieliśmy przy okazji Anti, gorące samochody, właściwie powinienem powiedzieć szybkie samochody, szybkie motocykle, szybkie bary obsługi, szybkie dziewczyny. Tak. I szybkie wzmacniacze. Najszybsze na świecie, speed metalowe. I to w takim okresie wspomniany przeze mnie Michael Soldano tworzy wzmacniacz SLO 100. I nie na darmo o nim mówię, bo to była wielka inspiracja, bezwzględnie, dla wzmacniacza Rectifier. On jakby poszedł dalej, trochę jak niektórzy mówią, ocieplił to brzmienie, inni mówią, że bardziej zmetalowił i wyciszył wzmacniacz do mniejszej produkcji jakby szumu i brumu. Nieważne. Powstała legendarna konstrukcja. A potem to już Korn, Tool, Linkin Park, Soundgarden, Foo Fighters, Limp Bizkit. Zresztą większość z nich do dzisiaj, jeżeli istnieją, to do dzisiaj grają dokładnie na tym wzmacniaczu. Więc naprawdę bardzo poważny gracz na rynku, niemalże tworzyciel historii. I w tym wszystkim ja z zespołem Ira, płyta Znamie,
utwór Znamie, pewnie za chwilę jakieś fragmenty zacytujemy tej piosenki właśnie na tym wzmacniaczu. My byliśmy z Grześkiem wtedy absolutnie, mówiąc brutalnie i kolokwialnie, posrani. Brzmienie naprawdę robiło wrażenie i po czasach tych wszystkich marszali, dopalanych, przesterowywanych, preampów gitarowych, ADA i tak dalej, jak się pojawił ten piec, to mi wróciła znowu wiara w wzmacniacze gitarowe. A dlaczego jest to nietypowa konstrukcja? I dlaczego on się nazywa Rectifier? Rectifier to jest prostownik. Dlatego, że w środku był patent, na który Randall Smith bardzo nalegał, czyli zasilanie lampowe. I była taka wielka lampa 5U4G, która odpowiadała za to, że cały system dostawał prostowanie tego prądu właśnie na tej lampie. Oczywiście był tajemniczy przełącznik dioda z tyłu, gdzie można było zasilanie, głównie końcówki mocy, przełączyć na tryb diodowy. I ja go akurat wolałem, ponieważ był szybszy i dynamiczniejszy. Ale są takie zespoły, jak powiedzmy Korn w pierwszym okresie, Soundgarden w pierwszym okresie, gdzie używali barw z prostownika lampowego. To naprawdę działało. 2 niezależne kanały. Absolutna regulacja barwy na każdym kanale osobno. Na to nie pozwolił sobie wcześniej nikt. Nawet Piveje 5150, nawet inne Soldano, to były wszystkie Dumble, to było wszystko wzmacniacze, które generalnie drugi kanał budowały na podstawie pierwszego kanału, nieznacznie go wzmacniając. Friedman robił później to samo. Mesa poszła dalej, zrobiła 2 niezależne kanały, gdzie jeden mógł być czystym, a drugi przesterowanym, albo gdzie jeden był przesterowanym podkładowym, a drugi był solowym. Odpowiednio głośniej, odpowiednio większy gain. I to wszystko zapakowano tu. I co jest ważne? Zaklęty tutaj rectifier to jest najlepsza rewizja tego wzmacniacza. Bo liczą się do dzisiaj tylko 2. E i F. Niektórzy mówią F i G. Ja miałem rewizję F, znam rewizję G, obie doskonałe. Czyli small logo, czyli mały napisik Mesa i takie transformatory. Takie. Potem, jak to w historii różnych firm, przyszedł wytaniacz, inżynier, wytaniacz i dał mniejsze. I co? Przestała brzmieć. Ale te grały naprawdę doskonale. Te rewizje z małym logo, a dużymi trafami. I tutaj właśnie te odsłony znajdziecie. Alright. Szalony rok 92. Gałkologia. Gałeczek jest jak zwykle dużo, bo teraz Universal Audio wyjątkowo dobrze dba o klienta, daje bardzo dużo opcji, co jest mega fajne. Coś, o czym tata nie wspomniał, zarówno jak w przypadku Piveya, najlepszym przyjacielem oryginalnego tego wzmacniacza jest Tube Screamer i też go mamy tutaj wbudowanego. Ogólnie z obsługi, gałkologii, tego co jest w aplikacji, jest to podobne urządzenie do Anti i akurat idealnie są tutaj dobrane te parametry, no bo właśnie jest overdrive, jest bramka i można bardzo fajnie sobie sound ustawić. No i po kolei. Wiadomo, output, czyli master volume, jak głośno urządzenie wychodzi, prezencja, czyli najwyższa góra, gain to wiadomo przester, bass, middle, treble, czyli niskie, środkowe i wysokie częstotliwości. Teraz przełączniczek Alt. Pod Alt mamy room,
czyli bardzo ważna rzecz, ta, którą wspominaliśmy też w poprzednich dwóch, czyli w Antim i Enigmatiku, że room to jest ten sam, co mamy w Oxie, czyli zawodowe ujęcie sali studia nagrań. Chodzi o... Wiadomo, o co chodzi. O pomieszczenie. O pomieszczenie. Bramka szumów. Tutaj jest tylko jedna gałka, czyli akurat threshold, czyli jak mocno bramka tnie, ale z aplikacji ponownie mamy 5 suwaczków, które później pokażę do ustawiania bramki i pełny zakres ustawień overdrive'u, gain, tone i level. I ponownie mamy dwie opcje TS i TC, czyli wiadomo, na czym firma się wzorowała, na kultowych overdrive'ach, które daje się przed tego typu wzmacniacz. Akurat w przypadku tego urządzenia kanały mamy 3. Clean to wiadomo czysty, orange pomarańczowy, red czerwony. To tak naprawdę rośnie wraz z gainem i ziagowatością, co też później Wam pokażemy. Ponownie fajny myczek, 3 paczki tutaj, przy zarejestrowaniu kolejne 3. Na pewno 3 główne paczki są te same co w Antim, czyli Marshall Vintage 30, Mesa Vintage 30 i White 75, Czyli Marshall, też Marshall. z głośnikami GT75. Podpisy paczek też będziecie mieli jakby przy okazji tego, jak tata zaraz będzie grał. I teraz przechodzimy na kącik informatyczny, idę po iPada, wyłączam brzęczenie i będziemy pokazywać, o co chodzi. Witamy Was w kąciku informatycznym. Mam już żółtego iPada z aplikacją do tego. Właśnie urządzonka wspaniałego. Już Wam pokazuję. Ekran się nagrywa. Na samej górze wiadomo wybór overdrive'a, jaki typ i tak dalej. Pełna regulacja bramki szumów. To też już wcześniej wspomniałem. To jest bardzo fajna opcja, bo można ją sobie precyzyjnie ustawić. Pokazuje nam się, jaki gra kanał. I w zależności od kanału mamy różne opcje. Na kanale Clean możemy wybrać sobie bias i jakie lampy, czy 6L6, czy L34 na końcówce mocy. Możemy sobie wybrać typ prostownika mocy, czy ma być tranzystorowy, czy lampowy. Tata też o tym wspomniał, że z tyłu był przełącznik. Mamy tryb też mocy Bolt czy Spongy. Tata mówi, że zawsze grał na Bolt, jak miał mesę. Dalej tryb pomarańczowy i możemy wybrać, czy kanał ma być w trybie normalnym, czy współczesnym, nowoczesnym. Też tryb końcówki mocy i jakby reszta opcji jest ta sama. I w trybie Red, to znaczy na kanale Red, opcja kanału zmienia nam się z Modern, czyli ze współczesnej na Vintage, czyli jakby taką oldschoolową. I to nam daje aplikacja. iPada jeszcze zostawiam, bo zaraz będziemy grać. I teraz zrobię ten myk, który w poprzednich filmach, wszystkie gałki dam idealnie na środek, oprócz głośności, bo głośność już mamy ustawioną, żeby Wam pokazać, co poszczególne rzeczy elegancko tutaj nam robią. Dobrze, to tata gra, a ja po kolei kręcę. Dobra, ja właśnie przejechałem przez ustawienia po kolei EQ i gainu. Teraz tryb Alt i Room zacznę dodawać. Dobra, teraz bramka, wiadomo. Czekaj. O. Gdzieś tu się zamyka i overdrive, przester. Dobra, ton.
I głośność przesteru. Dobra, druga opcja TC. Tube Screamer. Dobra, teraz typ kanału, Modern. Normalny jest zdecydowanie lepszy, bo nie jest ziagowaty. Końcówka mocy 6L6. Dobra, L34. Marshall bardziej. To przed chwilą graliśmy na L34 na diodzie krzemowej, teraz lampa. Czyli na diodzie krzemowej dużo twardszy, szybszy ton. Lampa jednak ten ton ułagadza, ale za to wzbogaca o harmoniczne, nie? Dobra, zostawię lampę i tryb końcówki mocy. Taki nosowy się robi, nie bolt. Czyli gąbka. No, dobra. Mi już teraz iPad nie będzie potrzebny, więc odkładam go na bok. I teraz po kolei paczki. Teraz używaliśmy tej Messy paczki, tej samej co w Anti wskazaliśmy, że to nasza ulubiona. W tym przypadku też, ale po kolei. Najpierw Marshalla. Mesa. Inny Marshall. I teraz 3 dodatkowe. Pierwsza. Druga. Trzecia. Druga, nie? To znaczy, wydaje mi się, że czerwonych. w ogóle, czyli to jest oryginalna, dedykowana paczka do niego. I ona najlepiej. I on rzeczywiście najlepiej na niej gra. Wspaniale. Tylko mniej góry. Bardzo dobry sound. Świetny sound. Naprawdę miazga. Spora zabawa, spora zabawa. I teraz tak, tyle lat minęło, ale ja ciągle pamiętam ten ton. To muszę wam powiedzieć, że Nagel jest bardzo blisko. Bardzo blisko. Szczególnie zestawu mojego ulubionego wtedy. I dzisiaj też wybrałbym tą samą kolumnę, czyli z fabryczną kolumną 4x12 na Vintage 30 głośnikach. Ja używałem ściętej. Podejrzewam, że tu jest właśnie ten model tej paczki w zestawie. I to, że jest na pokładzie Tube Screamer i bramka szumów, to jest naprawdę wielka zalata tego urządzenia, bo od razu wyprzedza 2 kroki do przodu przyszłe zakupy, bo ten piec produkował tak dużo szumu własnego, że bramka musiała być. I mało kto używał kanału trzeciego, no może poza Metallicą, Machine Head, może Deftones, nie jestem pewien, a tak to nikt nie używał. Większość gitarzystów zostawała na kanale drugim w pozycji pomarańczowej i dopalała brzmienie z Tube Screamerem, żeby grać sola. I dokładnie tutaj te opcje zostały odtworzone i jest absolutnie doskonale odwzorowana jakby ta ścieżka i możliwości tego wzmacniacza w oryginale. No, powiem wam, że Universal Audio i Audiostacja nie oddamy już tej kostki. Jest nasza.
Dobra, i to był kanał pomarańczowy, bo zapomnieliśmy jeszcze kanały pokazać. Ja szybko pokażę. Teraz czerwony, będzie ostro. Dobra, i kanał czysty. Według mnie bardzo dużo kapitalnych brzmień. No i słychać też, bawiąc się tą kostką, znane soundy ze znanych płyt. Słowem podsumowania, tata, ty się ze mną zgodzisz. To urządzenie jest naprawdę super i przypomina stare lata. Przypomina. Mnie jeszcze nie było na świecie, ale jak Nie wiadomo, było. słucham muzyki i tak dalej. I rzeczywiście rozpoznaję ten sound na wielu starych płytach. Ty to przeżyłeś, miałeś ten wzmacniacz. Tak, tak. Nawet ostatnio słuchaliśmy Incubus, nie? A to ja często słucham. Noise to Know You i tam jest ten sound zarąbisty. Albo właśnie czarny album Metaliki. Zresztą jest. zaraz będziemy coś jeszcze grać. No więc jeszcze formalności. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Dziękujemy Wam za oglądanie. Zapraszamy bardzo serdecznie na nasze social media, na TikToka, Instagrama, na Facebooka, też na naszą stronę Custom Guitar Tones. Na naszych social mediach dzieje się wiele mega fajnych rzeczy, więc możecie jakby sobie obejrzeć, zaobserwować, polajkować. Też tam informujemy Was o nowościach. No i nic, pozostało Wam iść do sklepu, zdjąć to z półki, świeża bułeczka, bo dzisiaj jest premiera, dzisiaj to wyszło, więc zaopatrzcie się w to koniecznie, bo naprawdę warto. Polecamy i dziękujemy. Zdecydowanie. I Universal Audio i Audiostacja. Gratulujemy i pamiętajcie o nas. Pozdrawiamy.